Cześć, nazywam się Maciej Lelusz. Przed Wami 27 odcinek naszego podcastu. Myśląc o tym, że już trochę czasu minęło, bo publikujemy co 3 tygodnie, a to jest parę dobrych miesięcy, w których transmitujemy. I od jakiegoś czasu już tradycyjnie towarzyszy nam firma Veeam, która tworzy taki produkt Veeam AWS Backup and Recovery. Produkt ten pozwala chronić dane zarówno z EC2, z RDS-a i z VPC. Jeżeli jesteście nim zainteresowani, na dole pod filmem znajdziecie link. Jeżeli w niego klikniecie, dostaniecie darmowy dostęp do 10 instancji, możliwości backupowania 10 instancji. Zapraszam zarówno do klikania, jak i do oglądania lub słuchania. Zawsze nie wiem jak ty, ale ja mam zawsze takie wrażenie, że my jako ludzie z jednak dość skomplikowanego stosu IT szukamy takiego turbo skomplikowanego rozwiązania. Na jakąś prostą kwestię, to wiesz, przeciągnij, upuść, nie? Wybucha mózg. No to prawda i to jeszcze te niektóre rzeczy w Macu są tak zrobione, że one na nasze podejście, to co jesteśmy wyuczeni, są zbyt proste. My potrzebujemy jakiejś, pewności. Ale ja nadal nie wierzę, że to się nagrywa, wiesz. Zobaczymy później. Słuchaj, generalnie to jest 27 odcinek już tego mojego podcastu, wiesz, to już trochę czasu minęło. Cieszę się, że przybywa tu tak znamienita postać, można by powiedzieć behemoth serverlessowej sceny, człowiek, który pożera młode talenty, często niepotrzebnie nazywany hejterem, bo posiadający dość mocne zdanie na wiele tematów. No Pawle, miło mi, że do nas dołączasz. Będziemy rozmawiać o temacie zasadniczo obaj się nie zgadzamy do końca z nim, mam wrażenie. Ale dzisiaj sobie o nim podyskutujemy. Paweł, powiedz parę słów o sobie, bo nie wszyscy cię znają. My tu rozmawiamy z tyranozaurami polskiego IT, którzy często mogą nie do końca znać twoją twórczość, nie? Co robisz? Powiedz, czym się zajmujesz? Jasne. Cześć. Przede wszystkim dzięki Maciek za zaproszenie. Bardzo mi miło, że będę mógł z tobą porozmawiać i przy okazji poszerzać nadal w Polsce wiedzę właśnie o serverless, chociaż dziś temat mamy trochę inny, a o tym za chwilę. Moja przygoda z chmurami zaczęła się w 2016 roku. Miałem pomysł z kolegą rozpocząć startup i bardzo szybko żeśmy sprawdzili, że po prostu nas nie stać na to, żeby uruchomić serwery. My w dwójkę mieliśmy background Java Enterprise, więc taki barokowy i również cennik był dosyć barokowy jak na coś, co chcieliśmy robić, wiesz, z boku, jako dodatkowy interes. I to spowodowało, że bardzo szybko zacząłem szukać taniej alternatywy i w ten sposób poznałem serverless. Idąc dalej do przodu ze startupu nic nie wyszło, ale ja się nauczyłem serverless. Wciąż się go uczę, więc poznałem trochę ten serverless i stwierdziłem, że to jest świetna technologia i świetna architektura właśnie dla wszystkich, którzy szukają taniej i również szybkiej alternatywy. I tak przy tym serverless pozostałem, zacząłem nagrywać jakieś filmiki, szkolenia, występować na konferencjach. Aż do takiego zwieńczenia mojej kariery w zeszłym roku, kiedy zostałem pierwszym AWS Serverless Hero w Polsce, co jest wielkim moim sukcesem, ale na dobrą sprawę w sumie taki miałem, wiesz, insight we własną karierę, de facto niewiele zmienia, co nie, fajnie być docenionym, ale głównie robię to samo, co do tej pory robiłem, czyli staram się samodzielnie tą technologię obczajać i przekazywać później w szerszym gronie, czy to na jakichś meetupach, czy na łamach Serverless Polska. Tutaj zareklamuję, to jest taki, myślę, że największy polski. Największe polskie centrum serverless, z racji tego, że ja, podobnie jak ty, jesteśmy związani z AWS-em, to on jest skierowany dla osób, które też z AWS-em pracują, a działa od 2018 roku.
Słuchaj, no przede wszystkim gratulacje. Mieliśmy okazję pogadać i poświętować ten wspólne osiągnięcie. Tak jak ja się śmieję, że wspólne, bo ja od jakiegoś czasu zajmuję się tym jakby społecznością od strony AWS Hero. I powiem Ci szczerze, to jest zajebista sprawa, bo faktycznie tak jak mówisz, jeżeli robiłeś coś dobrze, to niewiele zmienia, a z drugiej strony dodaje trochę takiego stresa moim zdaniem, że gdzieś tam coś więcej oczu na ciebie patrzy i trzeba jakoś dalej to wyciągnąć ten wózek. Więc gratulacje. Ja mam dzisiaj ten temat, który poruszamy, czyli multi-cloud, on jest poza strefą trochę według mnie naszego wspólnego komfortu. To znaczy, dlaczego ja go chciałem poruszyć z tobą? Bo jakkolwiek serverless dla wielu kojarzy się z takimi rzeczami, o których pewnie zaraz będziemy w detalach dyskutować, ale niekoniecznie kojarzy się z czymś, co jest transportowalne pomiędzy wieloma chmurami. Nie? A sobie o tym pogadamy. A z drugiej strony ja projektuję rozwiązania VM-kowe, konteneryzacyjne, infrastruktury sieciowe, nie? I dla mnie multi-cloud po prostu jest. No bo tacy są klienci. I niektóre rzeczy są urodzone, moim zdaniem, żeby egzystować w pewnych vendorów, a niektóre rzeczy są urodzone, żeby egzystować pomiędzy vendorami. A ty z perspektywy człowieka, który siedzi w serverless, czyli technologii, może też żeby dla tych, którzy tak do końca nie czają bazy, co chodzi, jak to nie ma serwerów, nie? Generalnie jakbyś też parę słów powiedział o tym w rdzeniu. Co to jest serverless dla ludzi, którzy mogą nie do końca wyszczaić bazę, nie? Tak w paru żołnierskich słowach, a później przejdziemy do tego, o czym mówiłem. Jak postrzegasz serverless z kontekstu multicloudu? Bardzo chętnie, ale od razu odbiję piłeczkę. Później oczekuję, żebyś ty zdefiniował multi-cloud, bo to też jest dosyć ciekawe, o czym będziemy dokładnie rozmawiali, twoim zdaniem. W kilku zdaniach. Serverless, nazwa jest taka trochę myląca, ponieważ mówi o tym, że niby nie ma serwerów. Te serwery gdzieś tam są, tylko ty jako klient nie musisz się o nie martwić. Czyli to jest jakby najwyższy poziom abstrakcji usługi managed, która od strony infrastruktury jest zarządzana przez AWS, a dla ciebie są same benefity. W teorii musisz się skupić tylko i wyłącznie na logice biznesowej i na działaniu swojej aplikacji, co nie do końca jest prawdą, bo musisz też przemyśleć architekturę, ale głównym wyznacznikiem, co też niestety się troszkę zmienia, jest to, że w momencie, kiedy nie używasz aplikacji serverless, nie masz na przykład klientów w swoim systemie, którzy z niego korzystają, ty nie ponosisz kosztów związanych z działaniem tej aplikacji. Czyli jest to jakby poziom wyżej ponad kontenerami, jeśli chodzi o ten taki stack abstrakcji. Mhm. To ja ci powiem, jak ja definiuję, bo to też dobrze by było od ciebie usłyszeć, bo ja mam wrażenie, że multi-cloud to jest taki wór, w który można naprawdę dużo wsadzić, nie? Ja szczęśliwie niedawno robiłem jakiś research wokół tego i myślę, że zdefiniowanie tego jest, tak jak mówisz, bardzo ważne, bo bardzo wiele osób postrzega hybrydową chmurę jako multi-cloud, nie? Czyli że mamy rozwiązania hybrydowe, gdzieś tam fragment data center, gdzieś tam fragment chmury publicznej, nie? I że to już jest multi-cloud. Moim zdaniem, to wiesz, to trochę jest jak matrioszka. To znaczy ja to tak definiowałem w tym wydawnictwie, które gdzieś tam się pojawi z IT Professional. Jak jesteście jakby osobami, które dostają prenumeraty tego magazynu, to tam trochę się więcej rozwiodłem na ten temat, ale w żołnierskich słowach to wygląda tak, że moim zdaniem chmura hybrydowa, która zaliczana jest, ja uważam, że ona jest zaliczana do multi-cloudu i wszyscy mogą się z tym kłócić, ale ja będę to bronił ze względu na to, że to jest dwa różne control plane'y mamy. Nie? Czyli jakby w multi-cloudzie będziemy mieli dwa różne control plane'y, czyli na przykład będziemy miał AWS-a i Azure'a i jeszcze data center, nie? To będziemy mieli trzy różne control plane'y, a w chmurze hybrydowej powinieneś mieć jeden control plane uwspólniony. Czyli na przykład masz VMware'a rozciągniętego na dwa ośrodki, czyli masz w AWS-ie VMware'a i lokalnie VMware'a i jakaś tam się połączenie magiczne sieciowe dzieje, nie? To jest hybryda według mnie. Multi-cloud to jest, że masz różne control plane'y, czyli na przykład masz rozwiązanie OpenFAS-a, czyli serverless w data center, z Hodela, nie? Wiem, są ludzie, którzy się na to jakby rzucają, nie? Pomijam, czy wychodzi, czy nie wychodzi, ale są. No i masz serverless w AWS-ie, który realizowany jest za pomocą usługi Lambda, który będzie miał inny control plane, ale generalnie funkcja biznesowa zasadniczo będzie ta sama.
nie? Czyli osiągasz to, o czym mówisz, czyli abstrakcję kodu od infrastruktury. To znaczy, że ty myślisz o tym, skupiasz swoją całą siłę na tym, żeby opracować świetną aplikację, która będzie dobrze działać w środowisku, dajmy na to serverlessowym. Pewnie podejrzewam, że podobną ilość energii powinieneś poświęcić na zastanowienie się nad aplikacją, jak ją piszesz też w środowiskach innych. Nie? W serverlessie to widać, nie? Bo tam widać szybko koszt. To jest zajebista sprawa. I multi-cloud w tym stosunku będzie czymś, że na przykład będziesz miał taki serverless w, nie wiem, w AWS-ie, w Google, w czymś tam, nie? I teraz ja tak to interpretuję. Jak ty byś zinterpretował multi-cloud? Czy w ogóle w kontekście serverlessa można myśleć o rozwiązaniach multi-cloudowych? Takich, mówię o control plane na razie, nie data plane. To są takie dwie kwestie dla mnie, bo zanim przejdziemy do serverless, to, co powiedziałeś, jest dla mnie ciekawe. Ja mam z kolei trochę inną definicję tego. Tak więc dla mnie hybrydowa chmura to jest oczywiście jakaś organizacja, która ma, powiedzmy, swoje własne data center albo je wynajmuje i też korzysta z usług jakiegoś dostawcy chmury publicznej. A multi-cloud dzieje się wtedy, kiedy korzysta z usług więcej niż jednego dostawcy chmury publicznej. No i to oczywiście może też występować w połączeniu. Mamy jakąś część wspólną, czyli masz dwie chmury plus jeszcze swoje własne sprzęty. Czy to coś zmienia w tym kontekście naszej dyskusji? W sumie może później się okaże, że zmienia, bo o ile historycznie każda organizacja, która jest starsza niż 10 lat, no to pewnie musi mieć jakieś własne zasoby sprzętowe i z definicji będzie hybrydą. Może to być hybryda, która dąży do tego, żeby zlikwidować swoje data center albo nie, to zależy od strategii. O tyle multi-cloud, no to jest już łatwiejszy do tego, żeby jakby podważać jego sens. Bo historycznie nikt cię nie masz jakiegoś takiego, przymusu, żeby korzystać z więcej niż z jednego dostawcy. Ciśnienia, tak. Ale nie sądzisz, że, bo ja tutaj tę dyskusję prowadziłem przez ostatni rok z ludźmi i doszedłem do wniosku, że to jest tak trochę nieprzyznawanie się do tego, że już siedzisz gdzieś. To znaczy, myślę, że większość organizacji, czy 10-letnich, czy tych 2-letnich, które z jakiegokolwiek powodu mają wiele chmur, nie? Oni są w środowiskach multi-cloudowych, bo popatrz, ja bym to podzielił na takie różne warstwy. Można mówić o multi-cloudzie na warstwie infrastruktury i on jest dość trudny. To znaczy do niego trzeba faktycznie mieć jakiś sensowny use case. Czyli na przykład, nie wiem, być instytucją dbającą o życie ludzkie. Nie wiem, tam zestawem elektrowni atomowych, nie? Które generalnie wypadałoby, żeby się naprawdę replikowały w różne miejsca i miały dużo kopii swojego środowiska po to, że ich SLA znaczy coś. Nie? To jest według mnie dobry use case. Dość trudny do znalezienia na rynku. Ale większość firm jest już w multi-cloudzie, bo popatrz. Nie wiem, Office 365, nie? I AWS. Jest dość popularny zestaw, nie? Masz kawał Azura, w gruncie rzeczy ciągniesz tam z tym Office'em 365 kawał ażurowego środowiska, bo masz Azure AD, coś tam, ale na przykład wszystkie twoje systemy produkcyjne na przykład działają na lambdach, nie? A na przykład, nie wiem, agregujesz dane z IoT w Google, nie? To wcale nie jest takie nietypowe środowisko. I to jest według mnie już gruby multi-cloud, bo masz 3 dostawców i to takich najmasywniejszych, nie? Już każdy z nich ma zupełnie inny control plane. Nawet jak ty masz już te swoje nieszczęsne data center, które ci zostało, bo tam, twój dziadek zakładał firmę, nie? To spoko. I to już niewiele zmienia, bo to jest po prostu kolejny, 4. model zarządzania. Teraz moim zdaniem idea multi-cloudu to nie jest tak, że my możemy się z nią zgadzać, czy myśleć o tym, że ona jest potrzebna lub nie, tylko stary, to już nie jesteśmy, nie? I teraz trzeba by tylko ogarnąć, jak to procesowo załatwić, bo czasami to się da procesem załatwić, czasami narzędziem, a czasami, nie ma problemu, nie? I to jest najczęstsze rozwiązanie, czyli nie ma mnie. Nie widzę, to nie ma problemu, nie? Stąd też myślę, że rozmowa o tym, czy multi-cloud ma sens, czy nie, jest już trochę przeterminowana, bo on już się wydarzył. My jesteśmy w jego środku.
i bardzo często nigdy sobie tego nie przyznaliśmy. Nie? I to jest takie moje zdanie a propos multiclouda i gdzie jesteśmy. I teraz możemy dorzucić kolejne warstwy, nie? Na przykład aplikacji. No bo możesz mieć dane tu, backup tam, frontend tu, coś tam. No i sam wiesz doskonale, że jak wystawisz serverlessowy frontend, a bazę trzymasz w on-premie, no to gratulacje, nie? Oto katastrofa murowana, nie? Wiesz co, ja się z tobą... Są rzeczy, z którymi się bezpośrednio zgadzam, jak najbardziej. To, że już jesteśmy w multicloudzie. W większości wypadków tak, natomiast to jest też kwestia klasyfikacji jak bardzo. I istnieje taka organizacja chyba, czy no nie wiem, nazwijmy to organizacja, nazywa się Eurostat. I już po samej nazwie możemy wywnioskować dwa takie fakty. Po pierwsze, że jest to europejska jakaś tam organizacja, która się zajmuje statystykami, a po drugie to, że nikt z AWS-u nie maczał tam palców przy nazywaniu tej organizacji, ponieważ nazwa jest krótka i jasna. I oni od lat prowadzą statystyki związane z użyciem chmury w Europie, w krajach europejskich. I one są publikowane, bo my tutaj z Maćkiem w dwójkę wydajemy swoje podatki na to, że wszyscy mogli korzystać z tego. I tam jest fajna dosyć klasyfikacja, bo jest kilkanaście poziomów tego, jak bardzo korzystać z chmury. I powiedzmy takim najbardziej prymitywnym poziomem korzystania z chmury to jest korzystanie z maila i nie wiem, przechowywanie plików w chmurze. I to są chyba rzeczy, które we wszystkich krajach w Unii Europejskiej są najbardziej popularne. Te statystyki dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 10 osób. Ale jak już się wybierze takie bardziej zaawansowane rzeczy, jak te, które są dla nas bliskie, czyli na przykład, czy firma kupuje usługi compute od dostawcy publicznej chmury po to, aby uruchamiać tam własne aplikacje, to nagle średnia tam spada do 5, może 6% na Unię Europejską. Ja dostarczę Ci tutaj linka i się podzielisz ze słuchaczami, będziecie mogli, zachęcam Was do poklikania. Niestety nie wiem z jakich względów te dane się kończą na 2021 roku, więc widocznie urzędnicy się zmęczyli. I to moim zdaniem pokazuje, bo co z tego, że nawiązując do tego, co powiedziałeś, co z tego, że jakaś organizacja już używa Office'a, który jest dostarczany przez chmurę Azure, jeżeli to nie oznacza, że oni muszą budować aplikacje na Azure. Więc ja bym tego multiclouda też chciał ograniczyć do wykorzystania, do budowy aplikacji de facto. Przynajmniej ja go tak rozumiem, no to bo my jesteśmy o tutaj... tym kontekście, nie? To się zgadzam z Tobą, to jest kwestia warstwy, nie? Jeżeli mówimy o pełnym takim spojrzeniu na organizację, to masz w 100% rację. Różne firmy są w różnych miejscach adopcji, nie? A serverless jest dość zaawansowaną formą adopcji, nie? No bo to jest już takie naprawdę głębokie zrozumienie materii, nad którą się pracuje, nie? Natomiast dochodząc do tego, to co powiedziałeś może być bardzo ważne, to znaczy pewną część infrastruktury, nie wiem, pewną część usług, które masz u siebie w organizacji, choćby ta poczta, nie, przechowywanie plików, to jest łatwa konsumpcja. Komodyzacja nastąpiła już tak mocno, nie, że generalnie jest to proste do zjedzenia. Nie? Kupuję razy użytkownicy, wychodzi mi 1000 euro. Nie, miesięcznie jestem zadowolony, mam załatwioną pocztę, procesy z tym związane. Natomiast przy aplikacji jest nieco bardziej skomplikowana sytuacja, bo to też nie jest tak, że ona się składa z jednej warstwy, nie? Tylko tych warstw jest po diable, nie? I tak naprawdę gdzieś tam jest przetwarzanie jakichś danych, agregowanie, prezentacja, no jest tych warstw kilkanaście, nie? I teraz, jeżeli mamy się skupić do tego wątku tylko na multicloudzie, też myślę, że mamy dość dużo, stety i niestety dość dużo wyborów, bo na przykład wielu naszych klientów idzie w stronę, nie wiem, Google do przetwarzania danych. Ja nie wiem dlaczego, ale wybierają taką drogę. Jakby to już ja nie komentuję tutaj, po prostu tak jest, nie? Gdzieś tam ogromną ilość rzeczy machine learningowych robią też to w AWS-ie. I dopiero te przetworzone dane gdzieś tam trafiają do aplikacji, które publikują już w różny sposób. Jedni w kontenerach, bo takim wygodniej, inni w VM-kach, bo się przyzwyczaili z on-premu, nie? No a
coraz większe grono, ale tak jak mówisz, ten procent jest zasadniczo niewielki wciąż, idzie w stronę właśnie function as a service. Nie? Wiesz co, to tutaj też o tym serverless musimy porozmawiać, no bo z jednej strony jest funkcja Lambda, którą prawie wszyscy o niej słyszeli. Dla tych z Was, którzy nie słyszeli, no to funkcja function as a service, o czym Maciek przed chwilą powiedział, no to jest to pewnego rodzaju usługa typu Cloud Native, która polega na tym, że my dostarczamy tylko i wyłącznie kod źródłowy do naszego dostawcy, a w momencie, kiedy następuje jakieś zdarzenie, czyli na przykład wywołanie przez endpoint restowy albo ktoś zaploadował plik, ten kod jest uruchamiany i on zwykle trwa od kilkuset milisekund do maksymalnie 15 minut w przypadku Lambdy i się wtedy kończy i znika. I to jest takie nowe podejście, dla wielu jeszcze bardzo niekomfortowe, ponieważ my nie mamy swoich serwerów, kontenerów, nie ma gdzie się zalogować, nie ma jak tam coś pomieszać w środku, bo to jest totalnie odseparowane. Więc to jest jednego rodzaju usługa serverlessowa, taki najbardziej znana i powszechnie stosowana, ale jest cała gama usług serverlessowych, które nie są funkcjami. I to jest chociażby do właśnie przetwarzania danych, dajmy na to Athena. Athena pozwala nam odpytywać pliki, czy to będą JSON-y albo comma separated value files na bucketach S3 zwykłym SQL-em. Więc to jest super przykład. Ona się skaluje dla nas, ona generalnie jest, my za nią płacimy, tylko i wyłącznie za ilość danych, które przetworzy dane zapytanie. Więc możemy sobie odpalać tych zapytań dużo, możemy odpalać jedno na pół roku i wtedy nic nie płacimy za ten czas, kiedy jakby Athena jest gotowa do działania, ale z niej nie korzystamy. I tych wszelkich usług wokół danych, które są serverlessowe, jest bardzo dużo w AWS-ie, więc stąd może być powszechność tego, bo one są po prostu wygodne. Ja jako klient de facto nie muszę się zastanawiać, jakiej mocy obliczeniowej będę potrzebował, aby przerobić też w sumie nie wiem jaką ilość danych. Więc to jest bardzo wygodne, ale te usługi serverlessowe nie są jakby tym, o czym przeciętnie osoba myśli na hasło serverless, jak pada. A teraz spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, które mi 2 razy zadałeś odnośnie multi-clouda. Będę szczery, moim zdaniem jest bardzo trudny, jest bardzo trudna przenaszalność jednego rozwiązania napisanego w chmurze, dajmy na to, nie wiem, w Azure, na AWS. Pomimo tego, że mniej więcej moglibyśmy sobie zmapować usługi 1 do 1, na przykład z tego, co się orientuję, to w Azure jest taka baza, co się nazywa Cosmos i ona jest odpowiednikiem DynamoDB. Więc teoretycznie moglibyśmy sobie przenieść tą aplikację, żeby korzystała z tego. Oczywiście Google i Azure też mają swoje funkcje, odpowiedniki Lambdy, ale koniec końców, jak w to by wejść, i to ja nie mówię jak ze własnego doświadczenia, bo ja się tylko na AWS-ie znam, ale opieram się na tym, co powiedział na jednej ze swoich prezentacji Gregor Hope. To jest ten facet od Enterprise Integration Patterns i on ma też taką nowszą książkę, którą mogę od razu tu polecić, bo czemu by nie, Architects Elevator. I co on powiedział? Że generalnie jak się wejdzie w szczegóły, to jednak te usługi nie są identyczne, nie są równoważne, no bo nie są kopiami, tak? A więc może się zdarzyć, że jeżeli zaczniemy mówić, dobra, to jest prosto przenieść, bo tutaj mamy tą usługę, ona się mapuje na tamtą i właściwie to wystarczy tylko zrobić tabelkę w Excelu i ten mapping pokazać, to do końca tak nie będzie, bo są różne wymagania, są pewne dodatkowe integracje. Ja tutaj nie chcę też jakby robić hejtu, bo to też nie o to chodzi, ale skoro już mnie tak przedstawiłeś, no AWS jest po prostu lepszy. I jeśli chodzi o serverless, to miażdży konkurencję. Więc tutaj Darek, przepraszam Ciebie, Darek to jest osoba, z którą robię serverless meetup we Wrocławiu i on jest z kolei Azurowcem, ale
po prostu na wszystkich eventach serverlessowych na świecie ilość osób, które cokolwiek dostarcza na Azure albo na GCP stanowi mniej niż 10%. No to ten rynek jest po prostu zmonopolizowany przez AWS, a jeśli już nie, to w drugiej kolejności są w ogóle inni gracze, którzy nie są chmurami publicznymi, ale weszli po prostu w samo serverless. Dobrze, trochę odjechałem. I teraz co ten Gregor Hope mówi? Że oczywiście, że powinniśmy się posługiwać nadal aktualnymi wzorcami z Enterprise Integration Patterns, aby projektując rozwiązania, starać się oddać, co dany system robi, a nie to, z jakich komponentów korzysta. I to jest pewnego rodzaju metoda, ale ona nie niweluje jednego problemu. Te aplikacje są nieprzenaszalne, a korzystanie z kilku chmur do tego, żeby napisać jedną hybrydową aplikację serverless, to również jest moim zdaniem chybiony pomysł. Z racji tego, że każda z tych... Security to było druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, ale też zarządzanie tym wszystkim, deploymenty i ogarnięcie tego na poziomie operacyjnym będzie trudne. I ja myślę, że jeszcze do tych wad to jakoś przejdziemy, co nie? Nie wiem, czy coś nowego tutaj wymyślimy, jako że pewnie są całe tomy opisane o wadach i zaletach multiclouda, ale no to jest ten problem, więc w ogóle tak, żeby nie zapomnieć, to ja chciałem jako osoba, która jest postrzegana jako hejter, ale z własnym zdaniem, to powiem coś takiego. Wiecie, że uważam, że AWS jest najlepszy, ale jeżeli ktoś z was już ma na przykład chmurę Microsoftu, to moim zdaniem dużo lepiej będzie wam pozostać z tą chmurą Microsoftu, niż dokładać sobie AWS-a. I to jest właśnie ten moment, w którym ja powiem ci, dlaczego chciałem zapauzować, bo to jest ważna chwila decyzyjna, bo zebraliśmy się tu w takim gronie też szeroko uznawanym za hejterskie, z moją i z twoją osobą w roli głównej, na temat tematu, którym nie czujemy się do końca pewni, że jest dobrym pomysłem. Bo to też ważne, że trzeba mówić o tematach dla siebie niekomfortowych, moim zdaniem. To człowiek trochę rozszerza sobie jaźń. Ja też tak uważam. To znaczy, że jeżeli siedzisz w jednym control plane'ie, jaki on by tam nie był, czy to będzie Azure, czy AWS, czy Google, czy Alibaba, nie? To nie ma większego znaczenia, ale jesteś do niego przyzwyczajony, on spełnia twoje wymagania biznesowe, to musisz mieć niezwykle intensywny impuls. Naprawdę niezwykle. I już nie mówię nawet o impulsie finansowym, ale impulsie takim, nie wiem, po prostu jakiegoś użycia, żeby rozważać multicloud. Taki w sensu stricte, że ty wybierasz na przykład, nie wiem, ta aplikacja będzie jakiś fragment logiczny wykonywany w AWS-ie, a jakiś fragment logiczny będzie wykonywany w Google. To jest bardzo dobrze pomyślane, bo jest taka książka, się nazywa Greg Zorba. I Greg Zorba przez całą tą książkę buduje kopalnię. Nie? I na końcu ta kopalnia, nie będę zdradzał zbytnio dużo, bo wszyscy znają tę historię, się zawala. No i ten Greg Zorba siedzi tam na dole, patrzy, jak ta kopalnia się zawala, no i przybiega do niego główny inwestor i mówi, no czego ty się śmiejesz, czemu ty się tak cieszysz, że ta kopalnia się zawala? A Greg Zorba mówi, no popatrz, jaka piękna katastrofa, nie? I ja właśnie widzę takie rozwiązania, które nie są do końca przemyślane pod względem use case'u. Że to może być wielka katastrofa, bo siedząc w jednym środowisku, które znasz bardzo dobrze i spełnia 99,9% twoich potrzeb, i tak jak mówisz, jest na przykład najlepsze, nie? Z jakiegokolwiek by nie było powodu, to proszenie się o taki hardkorowy multicloud to tak jak wchodzenie, moim zdaniem, w przepaść. Nie? I teraz, jaki byś widział, bo to też ważne, żeby o takiej części porozmawiać, to myślę, że tu się chyba rozumiemy, nie? To tak chyba mamy podobne zdanie w tej kwestii. Tak, tutaj się zgadzamy. Ja jestem ciekaw twojej opinii na takie pytanie. Bo ja jestem raczej blisko inżynierów i cała ta praca związana z promocją serwerless i tak dalej jest skierowana na inżynierów. A ty z racji funkcji, które pełnisz bardziej zawodowo w swojej firmie, pewnie częściej się spotykasz
ze sponsorami projektów, właścicielami firm. Bo moim zdaniem, i to właśnie pytam Ciebie, ta chęć multiclouda rzadko kiedy wynika od inżynierów, przychodzi od inżynierów. Oni mogą mówić, chodźmy do chmury, jak tylko są w ogóle, wiesz, w serwerowniach zamknięci, w cudzysłowie, ale jak już mają jakąś chmurę, no to są z nią pogodzeni i niekoniecznie chcą inną, bo są świadomi tych problemów. Tego właśnie narzutu operacyjnego, tego, że będą musieli to wszystko łączyć ze sobą i często to jest drutowanie, bo też bądźmy szczerzy, żadnemu z dostawców chmury nie zależy na tym, że łatwo się było zintegrować z tą drugą, bo nagle będzie w roli podległego. No tak. Wiesz, to jest trudne. To wiesz, ja Ci odpowiem trochę tak, bo to nie jest standard, nie? Wiem, o co chodzi. Wiesz, popatrz. Ja myślę, że są dwie ścieżki. Takie rozwijmy ścieżkę zarządu, nie, wynikającego z biznesu. Bo są dwa rodzaje, według mnie są takie dwa grube rodzaje. Już nie będę corner case'ów omawiał, ale takie dwa grube rodzaje. Czyli biznes wynika, tak jak Henry Ford, nie, tam wiesz, miał fabrykę Excela, nie, te sprawy, robili samochody z Excela wynikające z biznesu. Czyli niekoniecznie się skupiali na tym, żeby robić jakąś wybitnie zaawansowaną, nową technologię, tylko generalnie dużo pieniędzy zarabiać, nie? Jak to tak mówi się, nie? Czyli taki kadra kierownicza wynikająca z biznesu. I oni rozpatrują multicloud jako opcję do dywersyfikacji ryzyka. Czyli jakby perspektywa jest taka, że technologia w ogóle nie ma znaczenia na pewnym poziomie jakby zarządczym. To znaczy, to wszystko jest rabialne, nie? Jak zbudowali na środku pustyni Burcz Khalifa w 3 lata, to znaczy, że się wszystko da zrobić, nie? No bo taka jest percepcja. Odpowiednio dużo pieniędzy, czasu i wykorzystania siły roboczej, nie? Da się osiągnąć wszystko. Natomiast drugi aspekt to jest zarząd wynikający z osób technicznych, to znaczy jak mamy jakiegoś CTO, nie? Który jest generalnie osobą techniczną, czyli przeszedł różne ścieżki kariery, wiesz, w 82 zaczynał tam w serwisie komputerowym i tak szedł, aż stał się CTO dużej organizacji, nie? To rozmowa jest zupełnie inna, bo ta osoba będzie zwracać nie tylko uwagę na ryzyka, na, nie wiem, jakieś tam kwestie biznesowe, ale będzie potrafiła spojrzeć w dół, jak bardzo dużo problemów to może sprawić. No i teraz na końcu drogi, jak jest mądry zarząd, to siadają takie dwie strony, czyli osoba, która chce zarabiać pieniądze, za wszelką cenę robić tą zmianę biznesową, no i osoba, która wie, z czym to się je. Nie? To jest idealna sytuacja. Nie? One się ścierają, jeszcze są powiedzmy partnerscy, dadzą radę się dogadać. Według mnie, kto ciśnie na multiclouda? Na multicloud jest wodą na młyn dla enterprise architektów. Znaczy wyobraź sobie, jak jesteś osobą, która pyta biznes, co trzeba zrobić i ta osoba buduje absolutnie skomplikowaną infrastrukturę. Rozmawiasz, przepraszam, z certyfikowanym enterprise architektem. Ale wiesz, do czego zmierzam, nie? To jest woda na młyn, ale ja nie mówię, że to jest zła pobudka, nie? To wynika z tego, że po prostu należy to rozważyć. I teraz, jeżeli to jest dobrze rozważony temat, to wnioski wracają w taki sposób, że do tego zarządu, nie? Że to się nam przyda do X, albo nam się nie przyda do Y, albo kosztuje tyle i jest to zrealizowane. Ale bardzo często po prostu stwierdzamy, że ojejku, no skoro już się zdywersyfikowaliśmy w jednej, może jesteśmy w kilku regionach, mamy to porozsypywane, no a jak coś się stanie, jak ona padnie, no szansa jest 1 na 1 000 000, ale no, ta szansa jest bardzo dla nas ważka i ryzykowna, no to przenieśmy się do drugiej chmury. I to jest ta rozmowa, do której trudno się odnieść, nie? Myślę, że w kontekście serwera jest jeszcze trudniej, bo tak jak wspomniałeś, to są rozwiązania pisane w pewien sposób, używając wszystkich możliwych funkcji, które różnią się między chmurami, nie? I ja myślę, że tu nie ma jednej odpowiedzi. To znaczy zarząd będzie cisnął na dywersyfikację względem konkurencji, na szybszy rozwój, na szybszą innowację, która finalnie przyniesie po prostu większy zysk, nie? Jeżeli jest mądry CTO, to będzie powstrzymywał koni i mówił, hej, jak zrobimy to musimy zatrudnić jeszcze 100 osób, które będą miały kompetencje ażurowe, bo już mamy AWS-owy, no ale tych gości się nie da tam, mating nie robią i nie robi się z tego jakiś tam cudowny twór, który będzie znał wszystkie chmury. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo trudna decyzja, dlatego multicloud rodzi się gdzieś wyżej, bo musi być na finansowanie. Dlatego tak ciężko od inżynierów wychodzi.
No bo to na inżynierów to spadnie, a to nie jest nic ciekawego. Ja się zgodzę z tym tematem, że jest ryzyko i możemy o tym ryzyku je sobie zaparkować, jeszcze porozmawiać, a moim zdaniem multi-cloud przychodzi od prawników. I drugi temat, skąd jeszcze przychodzi multi-cloud, to są dostawcy. I to są dostawcy moim zdaniem starej daty, którzy kompletnie nie mają kompetencji chmurowych i sobie wymyślili, że jak masz dwie chmury, to one są ze sobą niekompatybilne, trzeba zbudować wspólny most. I ten most oni mogą dostarczyć i ten most bardzo często wygląda bardzo podobnie do tego, co było wcześniej. To jest mniej więcej z całym szacunkiem VMware na przykład, którym ty się zajmujesz. Wirtualizacja, która była w data center, przeniesiona na warstwę... czy tam OpenShift. Tak. I to są rzeczy, które odniosły, VMware się bardzo dobrze trzyma na rynku, ale on też bardzo dobrze współpracuje na pewno z AWS-em, z Microsoftem pewnie też, a się nie orientuje, ale takie OpenShifty, to one nie do końca odniosły jakiś duży sukces i to raczej się okazały takim kozim rogiem i współczuję tym, którzy weszli w tą technologię, a ona wiem, że parę przynajmniej na wrocławskim rynku, parę firm to mocno pchało do innych wrocławskich firm, banków na przykład i tak dalej. Więc to jest też duży problem, że te zmiany technologiczne, one są drive'owane albo przez ludzi, którzy mają ukrytą agendę, albo przez innych ludzi, którzy mają ukrytą agendę, czyli generalnie chcą doić kasę. No nie oszukujmy się. I bardzo często te decyzje, żeby pójść w tą chmurę, jednak się kończą na tym, że zmniejszymy ryzyko. Tylko teraz pytanie, jakie zmniejszymy ryzyko? Jeżeli masz AWS-a, to masz 22 regiony na świecie i masz 100% gwarancji SLA na to, że root 53 będzie ci działać, czyli możesz się przełączyć. Szansa na to, że dwa regiony nie będą działały równocześnie jest mniej więcej taka, że i tak prawdopodobnie już nie żyjesz, bo jest wojna atomowa. Więc tak, generalnie nie zależy ci. Klientów nie żyje, nie? Więc wiesz, to jest... Tak, więc ci wybaczą. No, myślę, że akurat jest najmniejszy problem, że twoja strona z kotami akurat nie działa w tym momencie, nie? Wiesz, mi się wydaje jeszcze jedna rzecz, że dlatego myślę, że jeżeli rozpatrujemy multi-cloud jako dwa rozdzielne control plane'y, nie? W ogóle. Jakby takie pozwalające na to, że im po prostu one dają inne funkcje, znaczy realizują tą samą funkcję biznesową, w nieco inny sposób. I ten diabeł tkwi w szczegółach, tak jak mówisz, to jest drutowanie, nie? Bo ta trochę inaczej działa, to tu trzeba tak z prawej strony podejść, a tam w AWS-ie z lewej strony. I to wcale nie jest gorzej, a nie lepiej, po prostu inaczej. I mi się wydaje, że mrzonką jest zarządzanie takim pełnym multi-cloudem w kontekście wszystkich warstw, nie? Czyli wiesz, masz jedno rozwiązanie, które rule them all będzie robić, nie? W jednym tool. To jest mrzonka. Natomiast można się zastanawiać nad pewnym znalezieniem na przykład funkcji lepszych u innych dostawców. Czyli na przykład te, tak jak mówisz, na przykład serverlessowe funkcje według ciebie są najlepsze w AWS-ie, ale na przykład może coś innego w innej chmurze, na przykład, nie wiem, jest sobie taka firma, już nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie zajmuje się quantum computingiem i tam takimi, wiesz, mocnym przetwarzaniem do machine learningu, jakieś takie grube chmura, która zajmuje się tylko i wyłącznie ML-em i quantum computing, nie? No jeżeli masz taką psychodeliczną potrzebę, nie, akurat twój business case jest taki, to skorzystasz z ich usług, bo są super wyspecjalizowani w tym. Ale już warstwa prezentacji, e-maile, raczej nie będziesz trzymał też tam, no bo po co, nie? I ja myślę, że jeżeli rozdzielimy ale to sobie bym to radził warstwy, traktować jako SaaS. Co ty o tym sądzisz? Wiesz, z jednej strony jako SaaS, ale z drugiej strony to może być głęboko zintegrowane z całym procesem dostawy tych danych, nie? Do końca. Okay. I wiesz, jeżeli zaczniemy myśleć o tym, że mamy narzędzia multi-cloudowe do różnych warstw, nie? Czyli warstwy na przykład zarządzania użytkownikami, warstwy, nie wiem, collaboration, nie? Oddzielne tool, to łatwiej nam będzie trochę nazwać to multi-cloudem, po pierwsze, jakiekolwiek control plane do tego wstawić, a po drugie, przyznać się do tego, że nie ma narzędzia, które ogarnie wszystko i przestać go poszukiwać. Bo ja myślę, że to jest największa ukryta agenda, że większość instytucji, firm, autorów tego softu mówi o tym, że on rozwiąże twoje multi-cloudowe problemy. I ja uważam, że to jest w ogóle absurd.
Nie da się rozwiązać multi-cloudowych problemów, bo nie wiesz nawet, jaki ktoś ma setup. I to jest nieosiągalne. To jest tak skomplikowane środowisko, że to kosmos. Wiesz co, ja dam taki przykład, bo moim zdaniem w ogóle część tego oprogramowania, które niby rozwiązuje te problemy, tworzy kolejne. I przykład będzie związany z security. No, w AWS-ie mamy IAM, a w Azurze na pewno jest jakiś inny odpowiednik do tego, no ale one są ze sobą w żaden sposób niekompatybilne. Więc generalnie istnieją rozwiązania firm trzecich, które de facto cofają nas o na przykład 10 lat do tyłu i to, co 10 lat temu było najnowszym podejściem do ogarniania dostępów i bezpieczeństwa, dostępu do zasobów i bezpieczeństwa, one to budują na warstwach tych dwóch chmur. No i to w ogóle jest, wiesz, no chora sytuacja, nikt na tym nie zyskuje, teoretycznie masz jakiś nad tym governance, więc tylko ten zespół, który jest, wiesz, rozliczany z tego, że był governance, no to jest na tym na plusie, ale ja jako architekt i osoba będąca blisko budowania nowych rozwiązań. No i za każdym razem, kiedy musimy wyjść poza AWS-a, to po prostu załamuję ręce w takich organizacjach, bo nagle nie działają, wiesz, zbudować rozwiązanie, nie możesz korzystać z Cloud Native, czyli de facto, wiesz, cofam się do prawie, że początków swojej kariery 16-letniej. No wiesz, dobra, to jest marnowanie życia koniec końców, co nie? A jak widzisz taką kwestię, gdzie zamiast iść w stronę rozwiązań, pozostać w strefie komfortu z pewnymi rozwiązaniami, które dobrze tam działają, nie? Natomiast i poszukiwać use case'ów blisko dostawcy, z którym jest dobrze, czyli na przykład jak pracuje ci się dobrze z AWS-em, masz to wszystko tam dobrze poorganizowane, szukasz use case'ów dla swojego biznesu, który będzie jakby tą innowację pozwalał ci dalej prowadzić te innowacyjne działania. Ale dla pewnych segmentów swojej pracy, swoich procesów w firmie, czy tam rzeczy, po prostu podejmujesz taką decyzję, że bierzesz rozwiązania z półki. I tam nie robisz innowacji żadnej. To jest taki codzienny biznes. Bo wiesz, ja trochę czasami walczę u klientów z tym, że oni we wszystkim możliwym próbują być innowacyjni. I to nie jest dobre dla ciebie jako producenta. Ja uwielbiam firmę produkującą gwoździe, to jest mój stary numer, nie? Że po prostu jak jest firma produkująca gwoździe, która ma robić szybko gwoździe, nie? I oczywiście zatrudni paru fajnych cloud native deweloperów, jakich w ogóle stać, albo weźmie firmę, która im to zrobi i niech piszą świetną aplikację w serverlessie, w AWS-ie, bo jest, jak już dzisiaj stwierdziliśmy tutaj, że jest najlepszy, tak? No dobrze, ale na przykład do codziennej pracy mogą używać Office 365 albo Google Workspaces, nie? No bo wcale nie muszą pisać nowego postfixa, nie? Po prostu pewna część naszego biznesu musi być rdzennie innowacyjna i tam trzeba szukać rozwiązania, może nie multi-cloudowego, a w innych rzeczach pójść w rozwiązania, które tam dostępne są na rynku. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie starajmy się prowadzić innowacji na wszystkich frontach, bo nie mamy tych budżetów i możliwości technicznych. Znaczy, dla mnie, wiesz, aplikacje z pakietu Office to jest taki jakby fundament i to nie postrzegam go jeszcze raz jako argument, wiesz, w dyskusji multi-cloud. I jak najbardziej, prawdopodobnie Microsoft ma najlepsze rozwiązania i wiele osób chwali, a czemu by nie? Jeśli chodzi o budowę własnych rozwiązań, no to moim zdaniem tam, gdzie to nie jest twój core biznesu i gdzie nie chcesz uzyskać przewagi konkurencyjnej, no to tak jak powiedziałeś, bierz commercial off the shelf, bierz gotowe rozwiązania, albo nawet jeżeli coś budujesz, to też nie zawsze musisz wykorzystywać coś, co według jakiejś oceny analityka specjalisty przeczytanej w gazecie jest na daną chwilę najlepsza. Moim zdaniem to rzadko kiedy jest warte tego, żeby robić onboarding nowej chmury i dodawać ten nowy contour plane, ponieważ jakieś rozwiązanie jest, nie wiem, o 15% lepsze od tego, co jest. To akurat ja bym dał tutaj przykład trochę z SaaS-a, ale bardzo dużo firm weszło w Snowflake'a. Ja uważam, że Redshift prędzej czy później może ma momenty, że jest poniżej,
ale ile jest problemów ze Snowflake'iem i ile on kosztuje, to też jest swoje. No właśnie. Właśnie to zważenie, nie? I to jest mega ważne, bo jak nie zważysz przed wejściem w multi-cloud zysku z tego, jaki by on tam nie był, nie? Czy to finansowy, organizacyjny, jakikolwiek sobie udumasz, że może być, tylko trzeba to naprawdę rozważnie zważyć, bo odsuwając wszystkie te skomodyzowane rozwiązania, które weźmiesz, zostawiając core swojej organizacji, która ma być innowacyjna, żeby zdobyć jakiś rynek, na przykład czymś nowym, nie? Nową ideą, lepszą produkcją, czymkolwiek, nie? To w korze wybieranie rozwiązań multi-cloudowych, tak jak wspomniałem, musi być naprawdę bardzo, bardzo dobrze udokumentowany use case. Ja zawsze podziwiam klientów, którzy mówią, zbudujemy aplikację multi-cloudową. I ja wtedy tak siedzę, myślę sobie, no jaka piękna katastrofa, nie? Bo bardzo często tego nie potrzeba robić. Można wziąć rozwiązania serverlessowe w AWS-ie, one zaadresują ci 99% potrzeb i czasami się pogodzić z tym, że może nie będzie tego 0,01% czegoś tam, wiesz, bo może nie jest warte tego całej tej zabawy, nie? Wiesz, to nawet nie chodzi o serverless, bo to mogą być też usługi cloud native, czyli takie, które są tylko i wyłącznie dostarczane przez dostawców chmury i nie istnieją poza chmurą w naturalny sposób. Więc ogólnie to też myślę, że to, o czym powiedziałeś, ten temat podejmowania decyzji, że trzeba dobrze udokumentować. Ja bym pociągnął temat dalej i się w sumie cofnął krok. My jako ludzie mamy problemy z podejmowaniem decyzji. Koniec końców w organizacjach ludzie podejmują decyzje i nawet czytałem taką ostatnią książkę o ekonomii behawioralnej Dana Ariely i on tam opisywał eksperyment. To jest jakiś doktor, na MIT pracuje albo pracował. Opisywał eksperyment, który przeprowadził, który miał na celu coś tam udowodnić. Może przejdę najpierw do eksperymentu, żeby było ciekawiej niż do wniosków. Eksperyment polegał na tym, że stworzono specjalną grę komputerową, w której się przemieszczało pomiędzy pomieszczeniami i były, tak jak w budynku czy tam w mieszkaniu, miałeś drzwi pomiędzy tymi pomieszczeniami. I generalnie każde przejście z jednego pomieszczenia przez drzwi do drugiego to było zużycie jakby jednego kroku. Miałeś, zaczynając grę, 100 kroków i w różnych pomieszczeniach mogłeś też taki krok wykorzystać do wzięcia pieniędzy, które są w tym pomieszczeniu. No i generalnie albo siedziałeś w jednym pokoju i sobie powtarzałeś i w każdej rundzie zużywałeś jeden ruch, ale dostawałeś pieniądze, albo mogłeś przechodzić dalej i odkrywać, że na przykład dostaniesz w innym pomieszczeniu więcej kasy. No i ta gra miała jakby pokazać, czy my będziemy, znaczy to była wersja podstawowa. Później, aby udowodnić tezę, oni zrobili modyfikację tego, że im dłużej zostawałeś w jednym pokoju, tym w czasie zaczynały znikać ci drzwi, żeby wyjść do innych. Czyli twoja opcja wyboru się zmniejszała do tego stopnia, że znikały w końcu te po iluś niewykorzystanych przejściach drzwi znikały. No i generalnie co oni chcieli udowodnić? Że my jako ludzie przedkładamy sobie wyżej możliwość wyboru niż zarobki finansowe. Bo jak zrobili porównanie pomiędzy ludźmi, którym się na początku nigdy nie zmniejszały te drzwi, to oni zarabiali średnio więcej na tej grze, chodząc sobie po pomieszczeniach i chętnie zostawiali w jednym pomieszczeniu, niż osoby, które grały w tej wersji, gdzie się drzwi zamykały i teoretycznie mogli stracić opcję wyboru i robili to świadomie, że wiedząc, że na przykład jak się cofną do pokoju, w tamtym pokoju mniej zarobią, bo pamiętali, albo teoretycznie powinni pamiętać, to i tak przedkładali to, żeby pozostawić sobie tę opcję wyboru. Czyli, no nie wiem, no tak jak wszyscy nas uczą od małego, że nie wolno palić mostów za sobą, ale nikt nam o tym nie mówi, że to coś kosztuje. Co nie? Zwykle to się mówi dzieciom w kontekście takim, że należy być miłym, grzecznym i uprzejmym, ale jakby ta kwestia, że mamy szersze pole wyboru, czyli w multi-cloudzie wejście do drugiej chmury,
kosztuje nas bardzo dużo. I my jako ludzie jesteśmy determinowani do tego, aby instynktownie bardziej się skłaniać do tych opcji, które dają nam szersze pole wyboru w przyszłości, nawet kosztem dzisiejszych, no nie wiem, wyrzeczeń, kosztów i tak dalej. Myślę, że to była jakaś dla mnie nowość i dlatego to sobie tak zapamiętałem, nawet przypomniałem specjalnie przed tą rozmową, bo no w jakiś sposób oni to udowodnili badaniem na jakiejś grupie osób. Czyli de facto mówisz przez to, jeżeli dobrze Cię rozumiem, że wybieranie rozwiązań multicloudowych jest dla nas wydaje się naturalnie ciekawszą opcją, aczkolwiek można przez to ponieść dość duży koszt, no co się tak finalnie dzieje. Nawet nie tyle, że ciekawszą, tylko że lepszą. No, po prostu czułem, że jest lepsza. Bo ciekawość to może być, wiesz, można to pociągnąć w to, że my jako inżynierowie lubimy zabawki. To nawet nie o to chodzi. To jest po prostu kwestia, że to jest w naszych głowach jakoś gdzieś głęboko osadzone i my po prostu, jak się mówi bias po polsku, no jesteśmy przesunięci. No jakby zawsze te opcje będą dla nas, faworyzujemy je. I teraz na to też się nakłada to, że my od lat jako architekci, tutaj powiem, i programiści, tłoczy nam się do głów, że my musimy dostarczać rozwiązania, które będą przede wszystkim łatwe do zmiany. To jest w ogóle to, co Agile zrobił z naszymi głowami. Bez względu na to, czy się ktoś zgadza, czy Agile działa, czy nie działa, no to jest wpisane, to jest raczej niedyskusyjne, że ta skłonność do zmiany. I teraz to jest moim zdaniem dokładnie to samo. W sensie skłonność, możliwość łatwej zmiany to jest pozostawianie sobie jakichś opcji, tylko to jest oczywiście jakimś tam kosztem. I to jak sobie spojrzysz na jakieś książki, poczytasz i tak dalej, to generalnie to jest postrzegane architektura, która jest prosta do zmiany, do rozszerzania i tak dalej, jest zawsze postrzegana jako ta lepsza. Do tego dążymy. Ja nie twierdzę, że to jest złe, tylko to jest pytanie, czy my z tego będziemy zawsze korzystali, bo może architektura, która by była w 80%, a nie w tych 100%, byłaby równie dobra, a my oszczędzając to 20% tej elastyczności czy zmienności potencjalnej, bylibyśmy w stanie zrobić coś dużo szybciej albo taniej i tak dalej. No tak, wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle robiąc, jeżeli już tak idziemy na tą stronę architektoniczną, warto by było spojrzeć na to jest taki przykład, który ja lubię z życia podawać, jak ktoś buduje duży dom, nie? I ten dom ma 2 piętra, ma pokoje dla dzieci i tak dalej, nie? I on go buduje na całe swoje życie, on czy ona, nie? I ten dom jest faktycznie bardzo elastyczny, nie? Można te pokoje wydzielić, wiesz, dzieci w różnych konfiguracjach w te pokoje powkładać, nie? Natomiast za ileś tam lat, a jest wybudowany na całe życie, zaznaczam, nie? Te dzieci opuszczają dom, nie? No i te pokoje stoją puste i trzeba grzać tą całą górę, kombinować. No i dodatkowo tu jeszcze, myślę, wchodzi jedna rzecz, którą bym nawiązał do tego, co mówiłeś na początku, czyli firmy z 10-letnim dość jakby historią. Oni już mają ten dom i tak bardzo trudno powiedzieć sobie, że może trzeba by było go sprzedać w diabły, nie? I za te pieniądze zbudować sobie mały, przyjemny domek dla 2 osób, nie? Albo dla jednej. Bo wiesz, bo my się bardzo często boimy zmiany nie tyle nawet na lepsze, co na inne. I stąd też bardzo mi się podobało, że to, co powiedziałeś, że prawnicy napędzają multi-cloud, że vendorzy napędzają multi-cloud, bo to są vendorzy, którzy są z firmami od wielu, wielu lat. I to jest ten dom. I ja bardzo cenię ideę serverless. Dlaczego? Bo ona jest właśnie nowym domem na nowe rozwiązania, na rzeczy, które sprawią, że będzie to działać lepiej, szybciej, będzie bardziej przemyślane, zrozumiane do rdzenia. To, co powiedziałem, to bardzo ładnie pokazuje, jak coś jest źle przemyślane, jak to dużo nas kosztuje, nie? Widać to wtedy na gołym okiem, nie? Ale z drugiej strony nie zawsze da się tego wszystkiego, co stare, pozbyć. Ja myślę, że dlatego nie uciekniemy od idei multicloudu, bo zawsze będziemy ciągnąć ten plecak. I niewiele jest naprawdę firm przez to uczucie właśnie pozbywania się starego rodzinnego domu,
których wielu z nas ma problem, żeby to wszystko, co było stare, wyrzucić albo sprzedać. I łącząc to z tym eksperymentem, o którym mówiłeś, ja myślę, że to jest właśnie ten problem, że to też spalenie mostów, a utrzymanie mostu też kosztuje, nie? Spalenie mostu też kosztuje. Pytanie na końcu drogi, co będzie mniej kosztować, nie? Bo bardzo często się okazuje, że są takie bardzo fajnie widać w amerykańskich startupach, jak oni dochodzą w pędzie do takiej ściany, w której stwierdzają, że mają 3 produkty, z tego jeden to jest to, na czym chcą się skupić i sprzedają 2 inne innym firmom, które chcą się skupić na tych produktach. Nie? Czyli nie sprzedają je po to, bo to jest zły produkt, tylko sprzedają je dla kogoś, kto chce poświęcić energię, siłę, czas i pieniądze na to, żeby robić lepsze te 2 produkty, które im zostały. Nie? No oni się nie chcą zajmować, bo chcą ten miliard wrzucić, wiesz, w ten swój główny. Nie? I tak samo trochę trzeba patrzeć na infrastruktury, na architektury, na aplikacje. Po prostu zrobić rachunek sumienia i stwierdzić, no dobra, słuchajcie, no mamy te 57 000 aplikacji, czy 50 aplikacji, 5 jest dla nas naprawdę ważnych, 3 musimy kupić albo zbudować samemu. No i nie dać się oszukać, że na wszystko będzie jakieś rozwiązanie wash and go, nie? Że się położy na jakiś CMP, rozwiązanie Cloud Management Platform, które nagle nam to opyli, nie? Na wszystkich możliwych chmurach. Bo są różne warstwy, no, tak jak cały czas do tego wracam i na końcu wydaje się, że Mów, przepraszam, bo ci przerwałem. Dokończ, bo ten koniec drogi może być ciekawy. Wiesz co, i na końcu drogi wydaje mi się, że odcinać się powinno stare, zeschnięte konary, nie? Żeby młode miały gdzie rosnąć. I to jest według mnie szansa właśnie w multicloudzie. To znaczy, jeżeli on będzie świadomie wdrażany, to człowiek zrozumie, że skomodyzował pewną część rzeczy i trzeba po prostu te stare konary podcinać, przenieść się na nowe platformy. Niektóre stare zostawić, bo dobrze żrą, nie? I po prostu przynoszą kupę kasy dla firmy, a na przykład nowe rzeczy budować już w całkowicie nowych, zupełnie skalowalnych i zupełnie innych, na zupełnie innych platformach. Ja myślę, że to jest to, co ja bym wierzył, ale pewnie przyjdzie tak, że tak jak mówisz, przyjdzie compliance i będzie próbował na to położyć jeden schemat, nie? Po prostu wszystko ma pasować do tego, nie? A to już trochę za skomplikowane środowisko jest, żeby coś takiego robić. Ja tutaj w ogóle nie zamierzam wchodzić w te tematy, bo to by trwało wiele godzin. Mapy Wordleya polecam, Simon Wardley, i polecam to poczytać, bo to, co pokazałeś, szczególnie ten jeden wielki compliance, to on to nazywa jako Death Star Project. Czyli generalnie organizacje mają tendencję do tego, że walnąć projekt za 5 baniek, w jakiej walucie by to nie było, albo za 50 baniek i wtedy taki projekt, on się musi udać. Oczywiście on się nigdy nie udaje i w książce Simona Wardley'ego możecie poczytać wiele przykładów i też znakomite wyjaśnienie dlaczego. A teraz kończąc ten wątek i urywając, jeszcze mamy trochę niezagospodarowane to bezpieczeństwo, bo technicznie żeśmy sobie wyjaśnili, że to w ogóle nie ma przymusu, że iść do drugiej chmury, bo w jednej można to zrobić tak, że działało. Drugi argument, z którym się spotkałem, jest dużo trudniejszy, bo nie wszystkie firmy na świecie to są firmy, które, nie wiem, rozdają za darmo potrzebującym wodę. Niektóre są, powiedzmy, produkują rzeczy, które są dwuznaczne moralnie, nie każdy może je lubić i tego typu firmy spotkają się z takimi opiniami klientów, że oni się obawiają, że w pewnym momencie ich wizerunek publiczny będzie B i jeden z dostawców chmury powie, ja już z wami nie współpracuję. No i dlatego oni chcą mieć opcję, że będą w 2 chmurach od początku, bo wtedy zostaną z drugim. Tylko ja uważam na bazie swoich prywatnych przemyśleń i tego, co się dzieje na przykład, nie wiem, w świecie aktorskim i tak dalej, jest taki duży ostratyzm albo kultura anulowania, jak to się zwykło teraz mówić, jak ktoś nie lubi starych słów,
że nie ma opcji. Jeżeli jedna chmura cię wyrzuci, to druga też cię wyrzuci od razu, a trzecia już cię nie weźmie, chyba że rozmawiamy o chmurze z Azji, więc oni pewnie nie będą się przejmowali jakimiś tam lewackimi tematami, że komuś coś nie pasuje i nie odpowiada. Więc ten argument moim zdaniem też jest kompletnie bezsensowny. I jest jeszcze temat, który też jest mi bliski, może nie aż tak bliski jak serverless, ale od ponad 2 lat się zajmuję kosztami w chmurze AWS i też bardzo często się spotykam, że klienci mówią, no ale jak ja będę tutaj straszył AWS-a, że pójdę sobie do innej chmury, no to wtedy coś wynegocjuję. No i no tutaj jest taki problem, że niedużo mogę mówić, ale chyba mogę powiedzieć tak, że drodzy klienci, większość z Was jest zbyt mała, żeby zrobić wrażenie na AWS-ie. No, myślę, że to jest kluczem, wiesz, dlatego mówię, tak chyba będziemy powoli kończyć ten wątek, bo myślę, że on jest nieskończony, jak będziemy tak dążyć, a no my już się zbliżamy do koło godzinki naszego nagrania, że warto na siebie spojrzeć dość krytycznie, jeśli chodzi o multi-cloud, tak przynajmniej z mojej perspektywy to wygląda. To znaczy, po pierwsze, czy to cokolwiek nam da, poza tym, że będzie fajne i że tak to sobie nazwiemy, a po drugie, czy też jesteśmy, to co powiedziałeś na samym końcu, wystarczająco dusi, żeby w ogóle coś zyskać, bo konsumpcja rzędu kilku milionów złotych miesięcznie na koncie AWS-owym, myślę, że nie będzie tam robić jakiegoś gigantycznego wrażenia. Co więcej, jak ją zwiększysz, to pewnie więcej uzyskasz, niż się zdywersyfikujesz na więcej chmur, bo to będzie trudniejsza rozmowa. Przenaszalność workloadów, to pamiętasz ta nasza rozmowa o tym samochodzie w leasingu, nie? I na końcu budowie garażu, nie? Do niego. Czasami poświęcisz więcej energii na to, że po prostu infrastruktura cię będzie dookoła tego więcej kosztować niż ten samochód, na który tak niby wielce oszczędziłeś, przenosząc się z jednego na drugi, nie? I czy to wszystko ma na końcu jakiś sens głębszy? Już nawet nie techniczny, ale ryzyka? Jeżeli się faktycznie poważy te ryzyka, to naprawdę dla niektórych use case'ów pewnie to jest świetne rozwiązanie. Ale jest ich zasadniczo niewiele. I chyba na koniec chciałbym Ci jeszcze zadać takie pytanie. Jakie byś widział case'y dla multi-cloudu? Myślałeś kiedyś o tym? Gdzie byś takie coś w ogóle widział? To jest... Żeby być adwokatem diabła trochę. Żeby być adwokatem diabła, to w 100% to chyba nie jest, nie będę adwokatem diabła, ale z rynku niderlandzkiego sprzed kilku lat ja znam taki temat, że oczywiście w finansach, tak, bo tam nie tylko prawnicy, ale też regulatorzy wchodzą i mówią, że słuchajcie, że musicie się zabezpieczyć, że jak padnie jedna chmura, no to przecież system bankowy nie może przestać działać. No i tam było w sumie od razu to wywołało jakby taka opinia regulatorów i rekomendacja spotkała się z takim odbiorem, że no każdy bank musi być multi-cloud od razu. A później jak zaczęli drążyć ten temat, jak zaczęli rozmawiać z regulatorem, to okazało się, że nie, że każdy bank musi być multi-cloud, tylko im chodziło o to, żeby wszystkie banki na przykład w Holandii nie siedziały na AWS-ie, bo jak tam padnie AWS, no to faktycznie cały system bankowy przestanie działać. Więc to chodziło o dywersyfikację w sektorze, a nie tylko dywersyfikację na poziomie pojedynczej organizacji. Tak. I też mi się wydaje, że często ludzie trochę za bardzo przesadzają, nawet w tych bardziej regulowanych firmach. A taki case dla multi-clouda, to ja bym może doradził tak. Pomimo tego, że będziecie mieli dużo większy w ogóle overhead na to, żeby 2 chmury robić. Przykład taki, że jak zaczynałem z chmurą 2016 do 2019, zdarzały się bardzo często propozycje pracy, że jesteś architektem multi-cloud. Teraz w ogóle nikt takich nie wysyła ogłoszeń, bo po prostu nie da rady tych 2 chmur jedną głową objąć, że tak powiem. Więc to powoduje, że musisz duplikować tych ludzi, więc to całe TCO ci rośnie. Ale jak już musisz, to spróbuj podzielić sobie domenami biznesowymi i pakować jedną domenę do jednej chmury. To oczywiście nie zapewni ci tego bezpieczeństwa, bo jak ta chmura padnie i nie masz w tej chmurze wieloregionowego działania, no to przestaniesz działać,
ale chociaż unikniesz może tych problemów na poziomie technologii, że to wszystko musi działać w dwóch chmurach równocześnie. Ja bym takie coś stosował. No i wtedy to, o czym ty mówiłeś, że dobieramy sobie najlepsze rozwiązanie, jeżeli faktycznie akurat tutaj ta przewaga jest tego warta i wtedy definiujemy, ok, ta domena, jakakolwiek by nie była, na przykład, tak jak powiedziałeś, robimy machine learning, czy tam analizę danych na Google, bo żeśmy przeczytali, że to jest najlepsze. No bo mamy zespół, nie? Bo to wiesz, jest tak, No, że jak są zespół, tak. dużo spółek, wiesz, i tam jak jest wielospółkowe jakieś środowisko, no to czasami bywa tak, że po prostu są już ludzie, którzy mają doświadczenie w czymś, nie? I teraz niewykorzystanie tego, tylko wiesz, puszczenie ich na rynek jest po prostu głupotą, nie? I dlaczego nie? Ale znowu musimy się zastanowić, ale co to zmieni w całym ekosystemie? No bo ja się zgadzam, domeny biznesowe to jest bardzo dobry pomysł takiego podziału bardzo konkretnych rzeczy, ale czasami rzeczy między domenami biznesowymi muszą się przenikać. I ja myślę, że tu można postawić kropkę, ale jeżeli w ogóle ktokolwiek przejdzie mu przez głowę, to faktycznie takie rozwiązanie multicloudowe musi myśleć o interfejsach, o integracjach, a to jest bardzo trudny i też niezbadany teren bardzo często. To znaczy niewiele jest osób, które mają takie bogate doświadczenia w tym, bo po prostu niewiele firm na to stać, żeby to wszystko między chmurami przesyłać, nie przerzucać danym. To jest koszmarek finansowy, nie? To co? To może tak powoli zbliżając się do końca, to ja bym spróbował zakończyć takim hasłem: nie pozwólcie, aby chytrość zawiodła was do multiclouda. Tak, chytrość, dokładnie. Widzę, że nawiązujesz do tego cudownego rysunku Brazaru się chyba nazywa. Ja na niego mówię Forest Brazil. Brazil, to Foresta. Tak, chytrość jest trudna. Chytrość, tak jak w tym odcinku, w którym z Wojtkiem rozmawialiśmy, omawialiśmy chytrość i chmurę, to chytrość w przypadku multiclouda może być jeszcze bardziej kosztowna, to fakt. To tak. Trzeba być mądrym, a nie chytrym w tej kwestii. Dziękuję Ci bardzo, Pawle, super się rozmawiało. Zapraszamy wszystkich na kanały. Jakbyś przypomniał jeszcze raz, gdzie Cię można znaleźć? Mnie można znaleźć na serverlesspolska.pl, można mnie znaleźć na wrocławskim AWS User Group i również na wrocławskim Serverless Meetup, albo czasem na jakichś konferencjach, więc możecie podchodzić, zapraszam, nie hejtuję, jestem miły w obyciu i nie gryzę. Nie gryzie, potwierdzam, zawsze przyjemnie. Dziękuję pięknie. To był 27 odcinek naszego cudownego podcastu. No i do zobaczenia w stosownym momencie. Trzymajcie się, dzięki. Cześć. Cześć.